Siema, witam was w ostatecznym update'cie do mojej Dedajki pod Lightning Arrow, ponieważ nie za wiele już raczej będziemy upgrade'ować w tej lidze, w tym buildzie, bo po pierwsze, no już włożyliśmy tutaj grubo ponad mirror, także kolejne upgrade'y są bardzo drogie na tą postać, a po drugie niedługo nas czeka liga w PoE1, także też tam pewnie trochę zagościmy. Zrobimy sobie teraz przykładową mapkę i chwilę pogadamy o tym buildzie, a następnie przejdziemy już do dalszych części filmu, gdzie pokażę wam dokładnie, co zmieniłem i tak dalej. Na razie tak, żebyście zobaczyli, jak to śmiga. Świeżo weszliśmy na mapkę, oczywiście musimy trochę stacków z Headhuntera nałapać. Postać ta, jak widzicie, miażdży wszystko, dosłownie biegnie się i wszystko dookoła ginie. Ma naprawdę potężny DPS, jest szybka, już coraz bardziej się rozpędzam, jak widzicie. Movement Speeda mamy też duże ilości. Ja zawsze powtarzam, że Movement Speed jest bardzo ważną statystyką w PoE2. Jest na miarę złota i wszędzie, gdzie się da, powinniśmy tego Movement Speeda brać, ponieważ Movement Speed sprawia, że dużo szybciej clearujemy mapy, dużo szybciej je przebiegamy, więc jesteśmy też w stanie zrobić więcej tych map na godzinę, co się bezpośrednio przekłada oczywiście na zarobek na godzinę, więc Movement Speed jest naprawdę ważny. Dobra, nastakujmy się jeszcze trochę, w ogóle zobaczcie jak damage, nie? Już się pod 1 000 000 zbliżamy w tym momencie, 1 200 000 mamy na Lightning Rodzie, prawie 1 000 000 na Lightning Arrow. Oczywiście dużo stacków na Headhunterze sprawia, że tego damage'u tyle jest, ale właśnie dlatego też mówię, że Headhunter jest OP. Z tego względu. Oczywiście Headhunter daje też nam często więcej strzałek, tak? Więcej projectili, dzięki czemu no też mamy więcej clear speeda. Zróbmy sobie jeszcze na szybko tą ekspedycję. Dawaj, Rok, odpalaj to tutaj. Fajnie, bo znalazłem kapliczkę na speeda, to zawsze jest też mile widziane. Dobra, ekspedycja doklirowana. No jak widzicie, clear speed jest naprawdę przyjemny. No jest to taki build, którym no tak naprawdę możemy grać z zamkniętymi oczami, no i w tym momencie już prawie w ogóle nie ginę na mapach. Exp zaczął znowu lecieć, można by dobić 100 tak naprawdę. Damage jest potężny. Oczywiście gdzieś tam nadal pewnie się zdarzy raz na rok wyrwać one-shota, bo różnie to bywa, szczególnie na bossach. Czasami jakiś bossik lubi gdzieś tam z-one-shotować. Ale zobaczcie, cyk, boss dosłownie zszedł w moment i to też nie miałem jakiejś wielkiej ilości stacków tak naprawdę z Headhuntera. No także jak widzicie, maszyna śmiga, build jest potężny. Przejdźmy sobie teraz do omówienia, co się w ogóle zmieniło od ostatniego filmu, jaki wrzuciłem z Lightning Arrowa. Okej, zacznijmy od takich surowych statystyk w hideoutie, bez stacków z Headhuntera oczywiście. Rezy naturalnie mamy full. Chaosa mam 0%, nie trzeba go tak naprawdę więcej, aczkolwiek można go zrobić dużo więcej, można go nawet skapować tak naprawdę i o tym wam powiem później. Mamy do tego ponad 1500 życia i prawie 3500 Energy Shielda, jak widzicie też przerobiliśmy się na Energy Shield, to oczywiście się trochę zmieniło względem poprzedniego filmu. No i do tego macie tutaj pełne statystyki, mamy 55% szansy na evade'a, 41% szansy na deflecta. Oczywiście w hideoutie na mapach to się mocno różni, te liczby rosną. Movement speeda mamy 98,8% stojąc w hideoutie. I tak wyglądają całe staty na tej postaci. Jeśli chodzi o DPS w hideoutie, na Lightning Arrow mamy niespełna 130 000, ponad 150 000 na Lightning Rodzie. Jeśli chodzi o rarity, mamy 154%, czyli mieścimy się w tych granicach do 150%, które najoptymalniej jest mieć. I może pokażmy drzewko, tak naprawdę jak wygląda drzewko po zmianie już na Energy Shielda. Drzewkiem wychodzimy sobie tędy przez blur, następnie Master Fletching, Escape Velocity, tutaj mamy Jewel Socket po drodze, tutaj używam rarowego Jewela, reszta to są unikatowe Jewele, zaraz je sobie omówimy. Catalysis wybieramy, bo to fajny Elemental Damage po drodze, Maiming Strike, następnie idziemy w dół Acceleration, Spring Hair, dlatego że tutaj mamy Lucky and Lucky Damage, ale po drodze też Movement Speedy, które są ważne. Następnie idziemy do Jewel Socketa i tutaj w te kryty, bo kryty też, no jesteśmy już po swapie na kryta, także kryty chcemy wybierać. Tutaj używam From Nothing, który jest przypięty do Walker of the Wilds i zaraz wam opowiem o tym punkcie, przejdźmy sobie tutaj. Tutaj wybieramy snajpera i Feathered Fletching. Następnie mamy te nody na Damage i Damage Companiona i to, że oczywiście Damage Companiona też oddziałuje na naszą postać. Następnie idziemy do góry, wybieramy tutaj te wszystkie kryty i mamy punkt Walker of the Wilds. I Walker of the Wilds daje nam to, że jak mamy jakiegokolwiek physical leecha, którego możemy mieć na przykład z ringa lub z rękawiczek, to działa na niego też Elemental Damage, dzięki czemu nie musimy w ogóle przejmować się maną. Czy to na bossach, czy podczas clearowania mapy, w ogóle już nie przejmujemy się maną, kompletnie. I teraz co jest jeszcze w tym fajnego? Bierzemy na to From Nothing i From Nothing na Walker of the Wild sprawia, że
wokół tego punktu możemy wybierać różne notable pasywy bez podpinania ich do drzewka. I do tego podpinamy jeszcze Against the Darkness, który sprawia, że wszystkie notable pasywy w kółku, tu gdzie jest ten właśnie Against the Darkness, mają dodatkowy extra damage. No można wziąć na Fire, na Chaos, na Lightning i tak dalej, wiadomo. Najlepiej mieć taki, który ma 2 te extra damage oczywiście. Ja mam taki z 2, oczywiście z max rollem, zdivinowany, żeby miał najwyższy roll, czyli mój każdy notable passive, który tutaj mam, zobaczcie, daje 4% extra damage jako Fire i Chaos. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Mam ten Jewel i mamy 120, no prawie 130 tysięcy na Lightning Arrow, cyk, 95. Zobaczcie, ile to daje DPS-a. I jeden taki Jewel. Także chcemy tutaj wokół tego Walker of the Wilds wybrać te notable pasywy, które nie muszą być podpięte do drzewka, żebyśmy mogli je mieć, co zaoszczędza nam oczywiście punktów. No i każdy, zobaczcie, z tych nodów ma te 4% extra damage'u. Akurat ten punkt tego nie ma, ale ten punkt się opłaca wziąć bez podpinania do drzewka tak czy siak, ponieważ daje nam on fajne bonusy typu Evasion Rating, Deflect, Dex procentowy, to jest bardzo fajny node. I teraz zobaczcie, ile ten Against the Darkness daje tutaj tego extra damage'u. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 notable passive, tak? Możemy jeszcze potencjalnie mieć 7. Możemy tutaj wziąć jeszcze tego Fabled Staga. Tego mieć jeszcze oczywiście ten extra damage. Bierzemy bardzo OP punkt, który daje plus 1 Energy Shielda za każde 12 evasion na naszym body armorze, więc z tego też wyciągamy dużo flat Energy Shielda. Do tego tutaj oczywiście te kryty bardzo ważne, jak już się przerobimy na kryta. Evasion łączony z Energy Shieldem, bardzo fajne nody tutaj na to są, więc bardzo się opłaca w to pójść, bo właśnie taką hybrydę gramy, więc te wszystkie evasion Energy Shieldy tutaj chcemy wybrać, te, które się oczywiście opłaca. Do tego kryty, następnie znowu kryty, jakiś evasion Energy Shield kolejny, movement speed, też fajna sprawa, no i kolejne łączone evasion z energy shieldami dla lepszej defensywy. Jeśli chodzi co mam zanajtowane na amulecie, to tutaj mamy punkt, który daje nam plus 2 evasion za każde 1 energy shielda na naszym hełmie i zaraz sobie jeszcze to omówimy, bo zaraz przejdziemy też do przedmiotów. Omówmy sobie w ogóle jeszcze skille. Nie będę każdego skilla z osobna omawiał, tak jak w poprzednich filmach z Lightning Arrow, bo już nieraz to robiliśmy. To, co tylko się zmieniło, to że na pewno dodajemy rakietę, tak? Mamy rakietę. Rakieta działa w ten sposób, że odwraca rezy, robi rezy inverted, czyli jeżeli jakiś potwór ma plus 60% lightning reza, to będzie go miał minus 60%. Także jest to bardzo OP dla damage'u w większości przypadków. Do tego używamy nowa projectiles, który sprawia, że bijemy dookoła strzałkami. Dużo ludzi mnie pyta właśnie, jak ja biję dookoła strzałkami. No to dzięki temu supportowi. Zobaczcie, jak go zdejmę, to biję do przodu, a jak go założę, to bijemy oczywiście w kółku, z tym, że warto podkreślić, że ten support dodaje nam tak, 4 dodatkowe strzały, jak widzicie. To, że bijemy właśnie w kółku, ale zmniejsza damage o 40%. Także nie zawsze będzie opłacalne od razu przejść na tego supporta, ponieważ jak macie mało damage'u, to może wam tego damage'u po prostu zabraknąć. Gorąco polecam zacząć tego używać przede wszystkim jak macie Headhuntera. Skoraptowany Headhunter, taki byle jaki, najtańszy to jest jakieś 9-10 divine'ów w tej chwili, więc to nie jest dużo, więc warto tak naprawdę pomyśleć nad kupnem Headhuntera i wtedy przejściem na nowa projectiles, bo może po wejściu na mapę od razu nie będziecie mieli ultra damage'u z tym, jak macie niski damage, ale zabijecie 1, 2, 3 monstery i nagle tego damage'u się zrobi tyle, że będzie super, a będziecie bić też strzałkami dookoła. Plus Headhunter jeszcze daje nam często modyfikatory, które zwiększają nam jeszcze dodatkowo ilość strzałek, więc z tym jest naprawdę super clear speed. Używam oczywiście Herald of Thunder, Lightning Roda, tak jak wcześniej. Biegam na Roa Mountie. Na Roa Mountie mamy skill, że ten Roa Mount jest tak naprawdę nieśmiertelny, Brutus Brain, a raczej nie skill, tylko support. Do tego Barrage, Tornado Shot, to wszystko tak jak wcześniej. Z Aur używamy Wind Dancera z podpiętym knockbackiem i Ghost Dance'a z Compressed Duration 2 i tyle. Więcej tutaj nie mam, bo nie jest mi tak naprawdę więcej do szczęścia potrzebne. Jeszcze jeśli chodzi o ascendencję, no to tak jak wcześniej, Gathering Winds, Windward, Farshot i Endless Munitions. Tu się nic nie zmieniło. Teraz omówimy sobie przedmioty. Pokażę właśnie wam, jakie ja mam itemy i ewentualnie co można by było zrobić lepiej, jak można by było je zupgrade'ować. Jeśli chodzi o łuk, używamy Warmonger Bowa. Są włożone 2 runy na dodatkowe strzały i mamy tutaj Tier 1 Physical, Tier 1 Lightning, do tego Tier 2 procentowy Physical, Tier 1 prawie maksymalny kryt, do tego Onslaught i plus 4 do skilli. Zapytacie czemu Warmonger, a nie Gemini? Dlatego, że Warmonger po prostu ma bazowo dużo większy
physical damage i można na nim dużo większe wartości tego damage'a wyciągnąć. Oczywiście ten łuk mógłby być lepszy, mógłby mieć tier 1% physical, mógłby mieć na przykład więcej quality albo trzeci socket. Tutaj nie wszedł Corruptem trzeci socket. Można nawet kupić barzę z 3 socketami od razu, skraftować ją i nawet skraftować na 4 socket, także tutaj jest dużo pola do upgrade'u. Oczywiście no tu już wchodzą grube setki, jak nie tysiące divine'ów, żeby takie rzeczy robić, więc no da się, ale jest to drogie. Myślę, że taki łuk i tak jest naprawdę potężny. Jeśli chodzi o rękawiczki, mamy tutaj typowe rękawiczki skraftowane z attack speedem. Nie ma w sufiksie, jak widzicie, dodatkowego 16% attack speeda, ale jest rarity, effect of socketed items i crit damage bonus. I do tego 3 flat damage, tier 2, tier 2, tier 1, mogłyby być wszystkie tier 1, mógłby być tutaj attack speed jeszcze w sufiksie, ewentualnie jakbyście chcieli upgrade'ować, to można tak to zrobić, na przykład zamiast rarity, jak upchniecie gdzie indziej rarity, no to w attack speed by tutaj całkiem fajnie siedział, nie? Jeśli chodzi o Headhuntera, ja mam go skoraptowanego na live. Możecie też go na przykład kupić skoraptowanego na jakiegoś danego resista, no zależnie co wam po prostu jest potrzebne, to tutaj pamiętajcie, że corruptem na Headhunterze można to załatać. Jeśli chodzi o butki, buty mamy skrafcone dzisiaj w sumie na streamie. Mamy tier 1 evasion łączony, hybrydowy, tier 1 evasion procentowy, do tego 30% movement speeda, 100% effect of socketed items, deflection tier 1 procentowy i do tego tier 2 rarity, oczywiście 3 runy wrzucone na movement speeda, bo wszedł nam corrupt na trzeci socket, także takie budki polecam. Jedyny upgrade, jaki można by tutaj zrobić tak naprawdę, no to byłyby budki 35% movement speeda w explicicie, tylko że takie buty to muszą być item level 8.2, a sama biała baza z 2 socketami takich Daggerfoot shoesów kosztuje 400 divine'ów, także jest to drogi upgrade jak za 5% movement speeda. Jeśli chodzi o Quiver, nie jest on jakiś potężny, ale nie jest też zbyt słaby, jest taki powiedzmy, że ok. Baza na crit chance oczywiście, do tego lightning damage, tier 1, tier 2 projectile speed, tier 2 damage with bow skills, do tego plus 2 do skilli, crit damage bonus i attack speed. Oczywiście można tutaj lepsze tiry ogarnąć, ale jest całkiem w porządku. Później można go jeszcze na przykład sanctifyować i dużo większe wartości wyciągnąć, oczywiście jeśli ten sanctify się uda, bo może też trochę popsuć ten przedmiot, nie? Jeśli chodzi o hełm, no jak najwięcej energy shielda tutaj chcemy, bo przekłada się on też na evasion. Do tego oczywiście mamy jakieś rarity, jakieś rezy. Czego wam brakuje, to można w hełmie upchnąć. Jak macie za dużo rezów, to można nawet kryta tutaj wsadzić na przykład, nie? Ja miałem o tyle szczęście, że wszedł mi spirit w tej czapce dodatkowo, dzięki temu nie muszę mieć w amulecie dokładnie 50 spirita, tylko mogę mieć mniej. No taki fart, że wszedł akurat ten spirit. Do tego mam w tej czapce lightning reza wrzuconego, bo akurat lightning reza mi brakowało, więc go sobie załatałem tutaj runą. Czapkę oczywiście można tutaj dużo lepszą zrobić bez problemu, ale taka jak widzicie daje radę i spokojnie rozwalamy cały content, miażdżymy go po prostu. Jeśli chodzi o armor, jest to raczej jedna ze słabszych części tego sprzętu, bo jak zobaczycie, no tutaj prefiksy tier 2, tier 5, tier 2 i sufiksy też nie są jakieś perfekcyjne, ale i tak to jest całkiem fajna zbroja. 1100 evasion, ponad 400 energy shielda, do tego 2 rezy, jakiś deflekcik. No, tak jak mówię, jest to jedna ze słabszych części tego sprzętu, aczkolwiek daje radę. Jak miałbym coś jeszcze upgrade'ować w tej postaci, to raczej zbroja byłaby gdzieś tam pierwsza, albo na pewno wysoko na szczycie listy rzeczy do zupgrade'owania. Jeśli chodzi o ringa, tutaj można by było włożyć katalisty na przykład na attack modifiery, aczkolwiek ja potrzebowałem lightning reza, więc rzuciłem tutaj lightning modifiery. No i ring jest z triple rezem, rarity i 2 flat damage'ami. Musi być triple res, bo gdzieś musiałem upchnąć te rezy. Do tego oczywiście chciałem mieć rarity. No i damage, to wiadomo, wszędzie jest mile widziany. Flat damage daje dużo damage'u. W jednym z ringów musimy mieć leecha physical damage'u jako manę, po to, żeby działał nam oczywiście Walker of the Wilds, żebyśmy mieli wywalone na manę. I do tego mam w nim podwójne rarity, jak widzicie. Tier 1 cold res, no i jakiś tam tier 3 lightning damage to attacks, fire damage procentowy. No, ring mógłby być lepszy, mógłby mieć procentowy lightning damage, aczkolwiek takie ringi są ogromnie drogie, tym bardziej, że on jeszcze ma all rezy w implicicie. To jest całkiem fajny ring, tylko ten fire damage tutaj nie do końca na przykład siedzi, nie? I też tier lightning to attacks mógłby być wyższy, ale no nie można mieć wszystkiego, prawda? Jeśli chodzi o amulet jest bardzo dobry, ma on sfrakturowany spirit, następnie global defenses i energy shield, także dużo to daje. Oczywiście ES
Foxa, do tego mamy plus 3 do projectile skilli i crit damage, crit chance. Bardzo fajny amulet, spróbujemy go w przyszłości na streamku sanctifyować dla kontentu i jeśli weszłoby na nim plus 4 do projectili, to byłoby super i też wam tak polecam, jak będziecie mieli dobry amulet, to spróbować go sobie sanctifyować i może wam się stworzyć naprawdę potężny amulet, ale jest to droga zabawa, także z tym uważajcie. Jeśli chodzi o charmy, używam charma na Freeza, charma na Slowa i teraz to jest w ogóle game changer. Charm na Slowa mega pomaga na te zamrażające ziemie na mapach, te chilling groundy dużo słabiej działają prawie w ogóle. Jak szybko mapkę clearujecie i cały czas ładujecie sobie charge tych charmów, to macie wywalone na tą spowalniającą ziemię. Także polecam Silver Charma i do tego używam Rite of Passage na Staga. Stag jest dużo tańszy niż Cut, praktycznie 2 razy tańszy, a daje 30 do rezów, 30% skill speeda, czyli attack speed, cast speed i tak dalej, do tego 15% movement speeda i 20% damage'u jako extra lightning damage. Uważam, że Stag jest mega underrated, że powinien być droższy i raczej ja nie będę kupował Cut'a. Ten Stag według mnie tutaj idealnie siedzi jeszcze za tą cenę, to jest super. Także polecam właśnie, jak chcecie inwestować, to raczej w Staga, a te pozostałe tam 100 divine'ów różnicy między Cut'em a Stagiem, to bym zainwestował po prostu w coś innego, na przykład w lepszą zbrojkę, nie? Jeśli chodzi o bonusy na kimach, to tutaj chcemy oczywiście wybrać movement speeda na tą postać, no bo tak jak mówiłem, każdy movement speed jest na wagę złota. Jeśli brakuje wam rezów, możecie chwilowo załatać tutaj te 5 rezów, ale raczej unikałbym tego, raczej używam tutaj movement speeda. Defensywnie jeszcze global defenses powiedzmy, że w miarę okej, ale raczej ten movement speed dla po prostu prędkości clearowania map jest tutaj najlepszy. No i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą postać. Oczywiście w opisie będziecie mieli link do mojego Poe Ninja, tam będziecie mogli sobie sprawdzić wszystkie te itemy, cały path of building, jewele i tak dalej, tam wszystko będzie wypisane na bieżąco. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania dotyczące jeszcze tego buildu, to zapraszam do mnie na streamki albo na Discord dla widzów, tam też można oczywiście zadawać pytania dotyczące czegokolwiek związanego z Poe i nie tylko. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na wszystkie socjale, do których linki są na dole w opisie tego filmu. Słyszymy się na kolejnych materiałach oraz streamkach. Siema, siema.